Każde państwo ma swoją historię, ale tylko nieliczne mają drugą, tę ukrytą. I właśnie od niej zaczniemy. Witajcie, jestem Dariusz, innowidzący, a to jest seria o historii świata, o której nikt nie mówi głośno, bo głośno mówić nie wolno. To nie będzie opowieść o reptylianach, półbogach czy płaskiej ziemi. To będzie seria o faktach, które zbyt często znikają tam, gdzie kończą się oficjalne archiwa. W 2009 roku pewien naukowiec powiedział coś, co nie powinno paść przed kamerą. Nie chodzi o UFO, nie chodzi o rząd, nawet nie chodzi o technologię. Chodziło o struktury. Struktury, które istniały przed nami i które nie do końca zniknęły. To jego słowa otworzyły mi mapę. Nie gotową, nie pełną, ale wystarczającą, by zacząć szukać. A to, co znalazłem, nie ma prawa istnieć, a jednak istnieje. W tej serii nie będę mówił tak było, będę mówił to jest możliwe. A czasem dlaczego nikt nie zadał tego pytania wcześniej? A powiemy o technologiach starszych niż rewolucja przemysłowa, a jednak zaawansowanych. O ludziach, którzy budowali urządzenia, po których został tylko ślad w archiwach. Miejscach, które zmieniano na mapach zbyt często, by był to przypadek. Strukturach ukrytych w DNA i językach. I o tym, co łączy starożytne cywilizacje z badaniami prowadzonymi w XX wieku w zamkniętych laboratoriach. Ów naukowiec twierdził, że niektóre projekty prowadzone w latach 50. wyprzedzały swoją epokę o 20, a może i 30 lat. Że manipulatory, które dziś oglądamy w muzeach robotyki, były niczym przy urządzeniach tworzonych w pewnych hangarach bez okien. Nie twierdził, że świat był gotowy na te informacje, twierdził tylko, że nie wszystko, co powstało, przepadło. I tu zaczyna się nasza historia. Są technologie, o które nikt nie pyta. Są archiwa, które nie mają spisu. Są laboratoria, które istnieją, choć nie istnieją na mapie. I są urządzenia, o których wszyscy słyszeli, ale które nigdzie nie zostały opisane pełnym zdaniem. Bo pewnych zdań nie wolno kończyć. W pierwszym odcinku zaczniemy od pytania: dlaczego w każdej epoce pojawia się technologia, która jest zbyt zaawansowana, by powstać w tamtych czasach? I dlaczego zawsze znika? Widzimy się tam. Do usłyszenia.